Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj pokażę Wam najlepszy przepis na babkę. Tak wilgotnej babki jeszcze nie próbowaliście, która dodatkowo zostaje taka mokra przez wiele dni. Jest po prostu rewelacyjna. Innej już nie będziecie chcieli piec. I do tego jest przepyszna. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od przygotowania sobie pomarańczowego cukru. Mam tutaj 250 g zwykłego cukru kryształu. To jest jedna cała szklanka u mnie. Mam skórkę otartą z 2 pomarańczy i sobie rozmieszam tą skórkę dłonią z cukrem. Skórka uwolni jeszcze więcej aromatu do cukru i dzięki temu całe nasze ciasto będzie jeszcze bardziej pomarańczowe. Ok, cukier pomarańczowy już mamy. Teraz suche składniki. 335 gramów mąki pszennej, u mnie tortowa. Dodaję sobie 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Dodaję sobie również pół łyżeczki sody oczyszczonej. I 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Dodaję również szczyptę soli. Zamieszam sobie to odrobinę. I również odstawię na chwilę na bok. Do miski robota wrzucam sobie masło. Masło mam w temperaturze pokojowej. Tego masła mam 220 gramów. I zaczynam je ucierać. Jak masło się dobrze utrze, to dosypujemy nasz pomarańczowy cukier. I ucieramy dalej. Następnie dodajemy po jednym wszystkie 4 jajka. Ale każde jajko chwilę odczekajcie, aż się porządnie połączy z masłem. I dopiero dajemy drugie. I tak do końca. Do utartych jajek z masłem dodajemy również gęstą śmietanę, około 3 łyżek. U mnie śmietana 18. I dodajemy również sok wyciśnięty z pomarańczy, około 60 ml. Dodajemy również wymieszaną naszą mieszankę suchych składników, ale nie całą naraz, bo ciasto zrobi się za gęste i ciężko będzie je wymieszać. W międzyczasie dodaję jeszcze pół szklanki mleka i za chwilę dosypię resztę suchych składników. Zamieszajcie jeszcze wszystko, ściągając z brzegów, żeby się dobrze utarło. I gotowe. Formę do babki mam wielkości 25 cm, około średnicę. Wysmarowałam bardzo dokładnie masłem miękkim i wysypałam mąką. Pamiętajcie, żeby każdy kawałek, szczególnie zagięcie blaszki, posmarować, żeby później ciasto Wam się do tego nie przyczepiło. I wykładamy ciasto.
Tak przygotowaną babkę wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni, góra-dół, i będę piekła przez około 50-55 minut. Do rondelka wlewam pół szklanki wyciśniętego soku z pomarańczy. Oczywiście możecie użyć takiego z kartonu, ale taki wyciśnięty będzie najsmaczniejszy. Jedną taką skórkę, którą obrałam nożykiem z pomarańczy, również dodaję i 100 g cukru. Podgrzewamy nasz syrop, aż cukier się całkowicie rozpuści. Syrop się już zagotował, cukier na pewno rozpuścił. Wystarczy teraz wyjąć skórkę i odstawić na razie syrop. Czekamy, aż upiecze się nasze ciasto. Minęło około 50 minut. Ciasto pięknie wyrosło. Możemy je wyjąć. Musimy mu dać około 5 minut, żeby sobie odpoczęło i zalejemy go za chwilę syropem. Tylko nie od razu. Ciasto poczekało 5 minut. Możemy teraz je polać syropem, który przygotowaliśmy wcześniej. Polane ciasto zostawiamy jeszcze na 15 minut, żeby wchłonęło cały syrop. Dopiero wtedy wyjmujemy je z blaszki. Jest bardzo mięciutkie. Możecie tak zostawić i zrobić zwykły lukier na wierzch lub posypać cukrem pudrem, lub tak jak ja zrobić lukier serowy. Z 1 łyżki miękkiego masła, 100 g serka takiego na sernik, zmielonego. Ucieramy i dodajemy około 4 łyżek cukru pudru. Jeśli lukier wyjdzie za rzadki, możecie jeszcze dosypać. Ciasto będzie przez to słodsze, na pewno, ale jak to zawsze z lukrem bywa. Za to będzie w smaku wyśmienite i to bardzo długo. No i lukier mamy gotowy. Możecie dodać jeszcze dosłownie kilka kropli soku z pomarańczy, żeby dodać aromatu, lub skórkę otartą, to już jak wolicie. Nie za dużo, żeby nie był za rzadki. Ja jednak chcę, żeby pokrył ciasto bardzo cienką warstwą, dlatego robię nie za gęsty. Polewamy po wierzchu naszą babkę. On będzie ściekał i zostanie tylko cienka warstwa. Dekorujemy jeszcze dowolnie skórką z pomarańczy lub kawałkami pomarańczy. To już jak wolicie. I gotowe. Można kroić. Jak widzicie, lukier ściekł. Nie jest za dużo go na babce. Dzięki temu nie będzie za słodkie. Ciasto jest wyjątkowo mokre i pyszne. I takie pozostaje naprawdę na długo. Coś pysznego. Spróbujcie koniecznie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało, zostawcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrybuj, będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnicie mój przepis. Zapraszam Was również na moje playlisty, na inne moje przepisy oraz na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!